Witajcie, dzisiaj zapraszam na test sprzętu audio z wyższej półki. Będzie to marka Sonos i soundbar Beam 2, którego cenę sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj będzie właśnie ten sprzęt, czyli Sonos Beam 2. Zaawansowany soundbar, o funkcjach i technologiach powiem Wam za chwilę, natomiast w skrócie mówiąc, jest to bardzo prosty w obsłudze soundbar, jednocześnie posiadający ciekawe, nowoczesne i praktyczne technologie. W tej chwili widzicie na ekranie wymiar oraz wagę. Jeśli chodzi o design, no to jest taki bardzo klasyczny i prosty. Przód mamy siatkowany, mamy logo marki Sonos, od spodu elementy gumowe i 4 takie podwyższenia, 2 otwory montażowe, od góry dotykowy panel sterowania z diodami i matowe, jednolite tworzywo dobrej jakości. Jak widzicie, ta siatka jest zaokrąglona i kończy się aż tutaj, więc mamy system wielokanałowy, dokładnie jest to 4.1. No i z tyłu jeszcze widzimy gniazda, zasilanie, przycisk, gniazdo RJ45 oraz gniazdo HDMI. I ten soundbar wyceniony jest na 2149 zł. Jest to znana i ceniona marka, natomiast co musicie wiedzieć? Po pierwsze, nie spodziewajcie się w zestawie żadnego pilota zdalnego sterowania, po prostu go nie ma, ale można sterować inaczej, o tym Wam powiem za chwilkę. No i ta marka nie podaje też mocy grającej w RMS-ie tego soundbaru. Powiem Wam tak, ta moc nie jest mała, jakość dźwięku również jest rewelacyjna, no ale takiej typowo informacji w cyfrach nie mamy. Zobaczmy, co jest w zestawie. Przewód zasilający, płaska wtyczka, a z drugiej strony wygląda to tak. No i długość tego to 2 metry. Następnie mamy przewód HDMI. No i tutaj mamy 1,50 m. Jest jeszcze taki sprytny adapter z HDMI na gniazdo optyczne. Gdybyśmy chcieli na przykład podłączyć przez optyka do komputera czy do karty dźwiękowej, no to wtedy bardzo fajnie, że mamy tego typu adapter. No i w zestawie jest jeszcze instrukcja, informacje. Mamy też aplikację do pobrania. Oczywiście HDMI obsługuje ARC. No i mamy opis sterowania. Spójrzmy sobie w praktyce, jak to będzie wyglądało. Podpinam zasilanie, no i ożywa nam dioda. Z tyłu możemy urządzenie włączyć. Natomiast więcej opowiem Wam w części technicznej i przy okazji zrobimy też test dźwięku. Posłuchajcie sobie próbek. Kilka słów o zastosowanych technologiach. Możemy spodziewać się świetnej jakości dźwięku dzięki obsłudze standardu Dolby Atmos. Sonos Beam 2 to cały zestaw głośników rozmieszczonych w różnych miejscach listwy. W tym masz 3 pasywne radiatory, dzięki czemu ta niepozorna listwa potrafi zaskoczyć także reprodukcją niskich tonów. Co prawda zestaw można rozszerzyć chociażby o subwoofer czy dodatkowe głośniki tylne, jednak już sama listwa wyposażona w 5 cyfrowych wzmacniaczy potrafi wygenerować dźwięk, który równomiernie rozchodzi się po pomieszczeniu. Głośnik wysokotonowy zapewnia wyraziste górne pasma i soundbar, tak przy wysokiej jak i niskiej głośności, utrzymuje tą samą jakość dźwięku. Ilość głośników średniotonowych to 4. Dzięki wbudowanym mikrofonom możemy sterować głośnikiem głosowo, działa z Alexą i asystentem Google. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na połączenie urządzeń z innymi systemami, czy chociażby daje nam możliwość synchronizacji z pilotem telewizyjnym. Dlatego na dobrą sprawę nie musimy korzystać z dotykowego sterowania znajdującego się na korpusie urządzenia, ale i ono działa świetnie. Posiadaczy urządzeń marki Apple ucieszą takie technologie jak TruePlay czy AirPlay 2. Soundbar ma także funkcję TV Audio Swap, która przekierowuje dźwięk do słuchawek Sonos Ace. Do zarządzania ustawieniami i odtwarzaniem możemy skorzystać z aplikacji marki Sonos. Dostępna jest tak wersja desktopowa, jak i wersja mobilna. Za chwilę zaproszę Was na poglądowy test dźwięku, uzupełniony o moje wrażenia w poszczególnych gatunkach, ale przy okazji muszę stwierdzić, że jakość dźwięku jest tutaj na najwyższym poziomie. Dźwięk jest naturalny i nawet przy wysokich poziomach głośności soundbar gra niezwykle czysto. Poziom głośności jest wysoki jak na gabaryty urządzenia, a także pomimo braku subwoofera mamy tutaj niezłe basy, ale także mamy dostęp do pewnej nieoczekiwanej przeze mnie funkcji. W aplikacji mamy prosty equalizer, gdzie możemy podbić lub obniżyć z osobna tony wysokie i niskie. I tutaj podnosząc basy do maksimum doznałem szoku w pozytywnym znaczeniu tego słowa, ponieważ bas był tak głęboki, że czułem wibracje na całym biurku. Bardziej rozrywkowe utwory nabrały głębi i barwy. Szczerze mówiąc, porównując z moimi głośnikami prywatnymi w systemie 2.1 z dość mocnym subwooferem,
nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy, przełączając się pomiędzy źródłami dźwięku. Dźwięk z moich głośników był nieco inny, ponieważ są to kolumny stereo, rozstawione szerzej, a bas subwoofera był bardziej głęboki z racji dużego pudła rezonansowego oraz sporej wielkości samego głośnika basowego. Mimo wszystko byłem pod wrażeniem jakości dźwięku, jak i poziomu basów z głośnika Sonos Beam 2. Pokuszę się o stwierdzenie, że gdybym nie miał swoich prywatnych głośników z subwooferem, to testowany soundbar w 100% spełniłby moje oczekiwania do oglądania filmów, grania w gry, słuchania muzyki czy montowania materiałów na YouTube. Ok, zabieramy się za test poglądowy. Pamiętajcie, że co na żywo, to na żywo. Jak macie okazję posłuchać u kogoś, no to polecam. Natomiast możecie tą jakość dźwięku porównać z innymi moimi filmami, żeby po prostu mieć odniesienie, jaki jest przeskok jakościowy. I do testów mam włączone odczuwalne, ale nie za mocne podbicie basów, ponieważ jest to połowa z dostępnego podbicia. Nagrywane jak zwykle Tascamem DR05, żebyście mieli dźwięk w stereo dobrej jakości. No i w muzyce rozrywkowej mamy niezwykle czyste fragmenty wokalne, szczegółowość oraz przy tym średnim ustawieniu podbicia basu ten bas był naprawdę niezły, a możemy go jeszcze troszeczkę podkręcić. Muzyka orkiestralna brzmi tutaj niezwykle dobrze. Szczegółowo mamy także wyraziste wysokie tony, więc ten głośnik radzi sobie z każdym gatunkiem muzyki, w tym także z muzyką rockową. Posłuchajcie. Słucha się bardzo przyjemnie, wyrazista gitara elektryczna, perkusja. We fragmentach wokalnych również jest super, a teraz też bardzo ważna kategoria, czyli filmy i seriale. Finally, we have returned. No i tutaj ponownie niesamowitej jakości dźwięk, wyraziste dialogi, świetna muzyka, mocne efekty specjalne. Tutaj też możemy sobie właśnie skorzystać z equalizera, podbić basy, obniżyć basy, podbić wysokie tony, tak jak nam to pasuje do indywidualnych potrzeb. No i ostatnie gry. Ktoś strzelił jeden z powietrza.
Jesteście czempionami Apex. I podczas grania również wrażenia były na dobrym poziomie. Wyrazistość efektów specjalnych, dobra słyszalność kroków. Chociaż ja w strzelankach jestem fanem grania na słuchawkach, no to tutaj ten soundbar pokazał po prostu jakość. Ok, czas podsumować. Była to co prawda moja pierwsza styczność z tą marką, natomiast wiem, że marka Sonos jest jednym z czołowych producentów sprzętu audio z tak zwanej wyższej półki. Dlatego pomimo, że sprzęt jest kompaktowy, nie ma nawet w zestawie subwoofera, no to mamy tutaj świetnej jakości głośniki oraz nowoczesne technologie, dzięki czemu z tej listwy o niewielkim gabarycie otrzymujemy naprawdę potężny, dobrej jakości dźwięk. Tak więc ja testami jestem pozytywnie zaskoczony. Gdyby Was ten sprzęt zainteresował, chcielibyście sprawdzić sobie aktualne ceny, czy gdzieś jest jakaś promocja, wystarczy kliknąć link w opisie filmu i będziecie wiedzieć, gdzie jest w tej chwili najtaniej. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę lub napisania komentarza, czy udostępnienia tego filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.